Pokój dobro. Pokój dobro. Dzisiaj pytanie dotyczyło osób o skłonnościach homoseksualnych, akceptacji Kościoła. No właśnie, tak dosłownie brzmiało pytanie, czy Skoro Kościół ich nie akceptuje, czy oni skoro mogą Kościół chodzić... nie akceptuje osób homoseksualnych, to czy oni mogą chodzić tam mszę świętą? A druga sprawa, czy jeżeli katolik akceptuje osoby homoseksualne, to czy popełnia grzech? I tutaj jak zwykle musimy znowu postawić to podstawowe rozróżnienie między osobą a czynem danej osoby, prawda? Tak, no pamiętajmy o tym, że każdy człowiek jest kochany przez Pana Boga naturalnie, każdy człowiek jest powołany do szczęścia, człowiek jako człowiek. I każdy człowiek jest akceptowany przez Kościół. Jako człowiek, oczywiście, osoba, tak. Oczywiście, że tak i to nam czasami tak dokucza, bo my niejednokrotnie czyjeś postępowanie utożsamiamy z tą osobą, no i potem piętnujemy jednak, zobaczcie, jednak czasami piętnujemy osoby, a nie ich czyny. A nie do końca tak powinno być. Zobaczcie, nawet ja pamiętam, jak we Wronkach chodziliśmy do więzienia, przecież tam przeróżne osoby były osadzone, czy są osadzone za przeróżne przestępstwa. Do każdego z nich szliśmy, każdemu dawaliśmy możliwość czy sakramentu pojednania, nawrócenia, zmiany swojego życia, prawda? Szliśmy do każdego bez względu na to, co popełnił, jaką zbrodnię miał na swoim sumieniu. To samo dotyczy właśnie tych spraw dotyczących moralności. Tak, czyli każdy człowiek jest kochany, akceptowany. Czy może taka osoba chodzić na mszę świętą? Ale oczywiście, że tak. Nawet powinna. No właśnie, nawet powinna. No i musimy zobaczyć też, że w katechizmie, powiedzielibyśmy w takiej formalnej wypowiedzi Kościoła, jak jest katechizm, czytamy, że należy podchodzić do osób o skłonnościach homoseksualnych z wielką wrażliwością, wyrozumiałością, bez cienia dyskryminacji, bez... No generalnie z taką, wiecie, no z delikatnością, co dużo mówić. Ja osobiście uważam, że to jest, przepraszam, może to się komuś naraża, no, że to jest trochę na wyrost, ponieważ z wielką delikatnością, znaczy ja rozumiem, że chodzi o problem i o delikatność problemu, dlatego tak jest napisane. Bo jednak jest pewna wrażliwość, nie? To jest tak, uderz w stół, nożyce się odezwą troszeczkę. No, ale przecież ja jako katolik powinien podchodzić z wielką wrażliwością do każdego człowieka, niezależnie od tego, jak on jest orientacji, czy jest moim przyjacielem, czy jest moim wrogiem, ja do każdego powinienem podchodzić z wielką delikatnością, wrażliwością i z miłością. Katechizm jakby tutaj szczególnie akcentuje, że żeby tak podchodzić do osób o skłonnościach homoseksualnych, ze względu, no właśnie, na delikatność problemu, materii. Natomiast pamiętajmy o tym, że to nie jest jakiś wyjątek dla osób homoseksualnych, ale my jako ludzie wiary tak powinniśmy podchodzić do każdego. Nie? Także to... A teraz druga sprawa, bo nam czas ucieka, związana jest z samym faktem uczynku, samym grzechem, prawda? Tym, że no ktoś, bo mówiliśmy, że osoby takie powinny chodzić do kościoła, no ale... No właśnie, teraz kwestia czy popełniają czyn grzeszny, czy popełniają czyn grzeszny, czy tego czynu grzesznego nie popełniają. I to jest identyczna moim zdaniem sytuacja jak z każdym innym grzechem ciężkim na przykład. Tak, nie? Że oczywiście czyny są grzeszne nie do zaakceptowania przez Kościół. Nie? Zawsze Kościół będzie mówił, nie, to jest złe. Nie, to jest złe. I można kochać człowieka, ale wiedząc, że on robi coś złego. Jednocześnie. Nie? Także tutaj ja bym sprawy nie stawiał. Jeszcze tutaj tak dopowiem od razu, że teraz czy ja muszę kogoś akceptować, czy nie akceptować. My czasami tolerujemy pewne sprawy, tak? A tolerancja to nie jest akceptacja. Tolerancja to znaczy znosić coś, co mi się nie podoba z bólem jakimś takim. I z nadzieją, że nastąpi zmiana tej sytuacji. Tak. Bo to nam się tolerancję właśnie próbuje tak zdefiniować jako otwarcie rąk na wszystko, co się dzieje wokół, bądź tolerancyjny na wszystko, prawda, na każdego i tak dalej, i tak dalej. Osobę tak, ale tutaj naprawdę trzeba umieć to wyraźnie rozdzielić. Ja nie będę tolerował. Zresztą Pan Bóg nawet nie jest tolerancyjny. Gdyby Pan Bóg był tolerancyjny, to by nie posłał swojego Syna, żeby nas z niewoli zła wyrwał, bo by powiedział, chcecie, to sobie wybierajcie, co chcecie, prawda? Nie, no Pan Bóg nas tak kocha, że nie może patrzeć, jak my popełniamy zło, nie może patrzeć, że my żyjemy w grzechu, więc dlatego posyła swojego Syna, tak jak mówię, żeby nas wyrwał z tego zła. Bo każdy, kto kocha, nie będzie godził się na to, żeby osoba ukochana popełniała coś złego. No i to pytanie, które właściwie na końcu było zadane, tak, to znaczy, czy ktoś, kto akceptuje osoby homoseksualne, czy popełnia grzech? No nie popełnia, bo osoby oczywiście są kochane. Natomiast pytanie, czy ktoś, kto akceptuje
skłonności homoseksualne popełnia grzech, czy przyzwala na to, tak, popiera, no bym powiedział już tak, to mówimy o grzechach cudzych i tak samo bym powiedział, czy ktoś, kto akceptuje współżycie przed ślubem, czy popełnia grzech, no tak, tu już nie mówimy o materii grzechu, czy ciężkie, czy nie, no ale przyzwala na zło, jakoś przechodzi obok tego obojętnie. Zawsze jak będziemy jakiś grzech akceptowali, to będzie złem. Jeżeli będziemy się na to zgadzali, mówili, że No. biada bodajże to Izajasz mówi, biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro nazywają złem. Biada. Pokój i dobro. Pokój i dobro.